Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. W ostatnim odcinku był Volvek, to teraz jest pora na Volviego. Właśnie przyjechałam do Opola, tutaj sobie stał Volvi i pora się wpakować. Ale mi się wczoraj nie chciało jechać, ani pakować. Patrzcie co, jakie tu mam taboły w ogóle nazbierane. Pierwsze to w ogóle trzeba zacząć od lodówki. W ogóle sama już nie wiedziałam, jakie ja zakupy mam. Połowę chleba jeszcze. Banany. Wygląda na to, parówki, moje zdrowe żywienie, ale słuchajcie, będą to jeszcze przykłady zdrowego żywienia. Łosoś, pomidorki, tak, papryka. Tu są jakieś skyry. Żeby się coś rozlało, czy nie? Jakieś serki. Tym razem wyciągniemy przegrodę. W Volvie w lodówce jest taka przegroda. Jak się ją włoży, to tamta część staje się zamrażarką, a reszta jest lodówką. Ale jak się wyciągnie, no to całość jest lodówką, tylko trzeba dać trochę wyższą temperaturę, żeby rzeczy się nie zmroziły. No i ta prawa strona zawsze jest taka bardziej schłodzona. I na takie rzeczy się pokusiłam, jakbym miała ochotę na słodkie. A tu mam jeszcze rybę od mamy. Jest jeszcze tych toreb trochę. O, ale tu jest moje różyczki. Różyczki będą tutaj. Tak, pięknie. Tu jest moja herbatka. Chleb gdzieś schowamy. O i teraz ta strona. Dzisiaj jestem trochę szybciej. Patrzcie tu. Patrzcie, co ja mam tej trasy. To jest, proszę Państwa, hit tego lata. Mobilny, przenośny projektor z zewnętrznym akumulatorem. Wiecie, co to oznacza? Że gdzie sobie nie pojedziecie, dorwiecie kawałek białej ściany i możecie sobie oglądać filmy, bo możecie sobie tam zalogować na YouTube, Netflixa i wiecie, wszystko, do wszystkiego się możecie tam podłączyć, no i oglądać sobie. Więc tym razem na promie będziemy oglądać Titanica. Już ostatnio obczaiłam, że nie mogłam spać, a na promie są takie ściany, duże są łóżka. Tak myślę, że to będzie fajne. Jest w takiej torbie do przenoszenia. Więc zostawiam Wam linka, a później Wam pokażę, jak to działa w praktyce. Ale powiem Wam, że mega. W ogóle się nie spodziewałam, że za takie pieniądze można dostać taki projektor. Mega. To idzie na górę. Tu jest pościel. Tu są moje kosmetyki. Tu jest jeszcze jedzenie. No nie. To po prostu musi być daleko. Z daleka ode mnie, bo ja temu nie podaruję. Tutaj mam jabłka, ale umyte. Taki trik, jeżeli chodzi o jedzenie warzyw i owoców w trasie. Jeżeli tylko się da, to umyjcie sobie czy w domu, czy od razu po zakupach, bo wtedy to rzeczywiście szybko się zużywa. Przynajmniej u mnie tak jest. Tutaj, słuchajcie. Co teraz ja mam? Co ja Wam teraz pokażę? Otóż ostatnio sobie pomyślałam, jakby to było, jakby tak nie mieć nawigacji i spróbować jeździć na mapach tak dawniej. Kierowcy jeździli. I nie ukrywam, że zainspirowały mnie do tego rozmowy z kierowcami, które ostatnio przyprowadziłam, między innymi z PKS-u, którzy tam poprzywozili mapy, pokazywali, jak tam, widzicie, jeździli po tych Iranach i tak dalej. Oni takie mapy potrafili rozszyfrować. To ja nie potrafię, a ja jeździłam. Jak ja zaczynałam jeździć jeszcze na busach, jak była młoda siksa i miałam 19 lat, no to nie powiem, no ja jeździłam na mapach, ja umiałam jeździć na mapach i dobrze mi to szło i dobrze zapamiętywałam, ale teraz... No i słuchajcie, kupiłam sobie atlas. Atlas drogowy z 2025 roku dla Europy i mam taki cel, żeby tej trasy nie używać nawigacji, tylko jeździć na mapach. Czajcie? Tej trasy jeździmy na papierze. Więc dzisiaj jedziemy na załadunek do Katowic, ładujemy się i jedziemy do Szwecji. Polska jest 16. Jaka ładna jest ta mapa. A to jest góra tylko. Nie śmiejcie się, będę jeździć na mapie. No jak to się robiło, to nie pamiętam. No i tak. Ale Polska, popatrzcie, że nie ma całej Polski, tylko są po kwadracie. Widzicie? Takie coś tylko. To mi się nie podoba akurat. A zobaczmy w tej drugiej. Jak tu jest zrobione. Ta jest z tamtego roku, ale w Polsce akurat to się chyba aż tak dużo nie zmieniło. Jedna będzie do Volviego, druga będzie do Volvega. Sankt Petersburg. To nie tu. Czyli nie ma tutaj czegoś takiego. To nie jest dobrze. A może jeszcze ta będzie miała. Znaczy 3 mapy do 3 razy sztuka. O, i to jest ta mapa, którą ja chciałam zobaczyć. O, pojedziemy sobie. Jedziemy do
Świnoujścia, tak? Czyli tutaj. Czyli pojedziemy sobie tak, trójką do Legnicy, 4 i tutaj aż do Katowic. No i już wiem, jak jechać. Dobra, teraz to sobie ja robię, ale rzeczywiście tak, żeby sobie gdzieś taką, przy takiej długiej trasie przez Europę, no to chyba taka jest fajniejsza. Jak ją teraz złożyć? Ale powiem wam szczerze, że mi się to wyzwanie bardzo podoba. Nie wiem, jak sobie z nią poradzę. Z tym wyzwaniem w sensie. Patrzcie. Już mi to idzie. Myślałam, po co mi tyle map, ale teraz już wiem po co. Ta i wtedy ta Michelina. Rozpakowujemy się dalej, odpalamy Volviego i jedziemy na załadunek do Katowic. No dobra, weszłam zestaw, patrzyłam. Jest to, proszę Państwa, ten moment, żeby już ruszać. Tak, co do mapy, to sobie pomyślałam, że teraz to sobie jeszcze dojadę tak normalnie z nawigacją, ale później to już naprawdę. Więc patrzcie, mam nowy mikrofon, który podłącza się do telefonu bez kabla, więc jest szansa na to, realna, że w końcu będzie dużo lepszy dźwięk. Tamten mikrofon trzeba było wpinać tego, więc to jest łatwiej. To co, ruszamy na załadunek. Dobra, startujemy. Pozdrowienia dla Piomaru. Dziękujemy za przeparkowanie Volviego i życzymy powodzenia. Co to za obgadywanie na radiu, co? I oto cały powód korka. No nie za dużo się tu dzieje rzeczywiście. Dobrze, dojechaliśmy. Patrzę tylko na widok satelitarny. W sumie to chyba tutaj po prostu. Trzeba się wycofać, ale że co, że przy przystanku, czy ja? Już teraz widzę. Jest tutaj ciężarówki na prawo. Bo znak na środku to jeszcze za mało. Dobry? Ja na załadunek. Do nas? No, chyba do was. Autoneu to tu. Do Szwecji. R7 Volvi. Tak jest. Jakiś numer albo trzeba, albo załadunku? Nic nie trzeba. Patrzę, bo nawet nie widzę. Imię, nazwisko poproszę. Iwona Blecharczyk. Mogę sobie z Panią zdjęcie zrobić? Można. No, święto dla firmy. Końca do tej niebieskiej ściany. No. Druga skręca w lewo. No, Kręcimy w lewo i cofniemy na parking. dobrze. W parkingu stoją 2 auta w tej chwili. Tak, dla firmy. tak. Pani będzie na parkingu, jak Pani spojrzy przed siebie. No. Logistyka. Dziękuję. Do widzenia. No bo w ogóle ja to wam nie powiedziałam, co my dzisiaj wieziemy, ale to jest duża ciekawostka, bo słuchajcie, wieziemy Volvo. Wieziemy części do Volvo. A powiem wam szczerze, że chyba do osobówek, nie do ciężarówek. Bo ja wam w ogóle mówiłam, że jedziemy do Szwecji, czy nie? Do Szwecji jedziemy. Jedziemy do Szwecji, płyniemy promem ze Świnoujścia, ale pierwsze się załadujemy. Bo jak byłam na promie za pierwszym razem, to z chłopakami rozmawiałam, co wożą LKW Walter. I mówią, że no fajnie, spoko, my to Volvo jeździmy, święty spokój. Że zatrąbić. Nie będę trąbić. No, święty spokój, lekko, otwiera się bok, pasów nie trzeba spinać, bo to lekkie. Spiąć się, jechać, nikt nie dzwoni, nikt nic nie chce, wszystko w aplikacji jest. To sobie pomyślałam, że czasami taka łatwa robota nie jest głupia.
Ja lubię się czasami napracować, ale słuchajcie, mam 20 dni do urlopu. Ja już jestem na tym etapie w życiu, że ja zaczynam jeździć na urlop. Czajcie? I tak wiecie, 20 dni przed urlopem, to ja nie wiem, czy to jest takie dobro dla mnie. To znaczy ja wiem, ja stwierdziłam, że to nie jest dobro dla mnie, żebym się jakoś wysilała. Jak ja jadę na urlop do Hiszpanii, no gdzie pojadę? No nie pojadę, bo jest za mało czasu. Z tego względu, że jest Boże Ciało. Wcześniej w trasę wyjechać nie mogłam. Z kolei z tego względu, że byłam na targach. Ojcie, trochę mi uciekła ta przyczepa, ale dobra, wyprostujemy. Miejsca jest dużo. Nie mogłam pojechać wcześniej. A na urlop też jadę do Hiszpanii. No to po co teraz pojadę do Hiszpanii, jak później pojadę do Hiszpanii? Co ja zrobiłam, że tak zaparkowałam byle jak? Wyprostujemy się, bo to jak ludzie chodzą, zdjęcia robią, to wiecie, tak nie wypada mi się stać krzywo. Więc tam z nas coś nie pogięła. Czyli co teraz, pany i panewki? Pomidorka? Kamizelkę albo kurtkę, bo w sumie jest 15 stopni. Moja kurtka z Black Leathera taka brudna. O, widzicie, ja się w Black Leatherze muszę na spotkanie umówić w końcu na żywo w Szwecji. Dobre te pomidorki. Musimy jeszcze założyć buty. Będziemy się meldować. Ja mam u siebie na tarasie pomidorki, w sensie roślinki. I już mają owoce. Nie wiem, czy widzicie, że mam buty bezpieczeństwa założone, czy nie. Dobry? Oj, oj. Dobry? Jak ten załadunek do Szwecji. Coś tu pani wymyślę. Ja. YouTube, no. Jak jestem na Śląsku, to mi się włącza śląski. I już bym chciała powiedzieć Jerzech nazad. Tak chciałam powiedzieć, tak powiedziałam. Jerzech nazad. To jest piątka. Kajtuje piątka. Aha, tak to wygląda. No pięknie, pięknie. Mamy się ustawić wzdłuż płotu, otworzyć lewą stronę i czekać. Czy to w ogóle wolno nagrywać? Czy będzie problem? Tutaj, tak? Tu można nagrywać, czy średnio? No bo pokryjowo, tylko to później pójdzie do internetu, o to chodzi. Dzięki. No to można. Zarąbisty ten program od pani. Dziękuję. Naprawdę, kobieta pokazuje, jak się robi. Dobra, biera się do roboty. To rzeczywiście jest 10 ton? No. Znaczy całości, czy... Całość. Aha, to dobra. To Ale Dobra. A zobaczymy, co mi do głowy strzeli, ja wiem. Dzisiaj jestem tu. Dobra, rozbierzemy się, bo mi jest tutaj troszkę. Ciepło będzie. Oj, bym wypadła. Słuchajcie, teraz by jeszcze pasowało gdzieś mieć stojak. Gdzie jest stojak? W torbie chyba na górze. Nie, tu jest, na dole. Ono tu. Ono, to jest wasze miejsce, ale będziecie tu siedzieć. Ono tu. Taki jeszcze, jak to mówią, knif zrobimy, że ja do załadunku lepiej opuścić tą ośkę. I teraz do przygotowania damy sobie na sam dół, będzie mi troszkę niżej. Ja. Good. Wiecie, żeby tych, nie mam tutaj rękawic roboczych. Tu są. O kurczę. Miałam sobie zostawić i tu, i tu. Tu, gdzie one są. Te skórzane są spoko, ale powiem wam, że moje ulubione to wciąż są te antyprzecięciowe w takim kolorze neonowym. Nie chodzi o kolor, ale te antyprzecięciowe, tak do otwierania desek, to mega. No dobrze. Chwilkę nie było tego. Pulwegu nie trzeba otwierać z boku, żeby się załadować. Pierwsze sobie zrobimy tak. Sobie podniesiemy dach. Automotive praktycznie zawsze jest taki na 3 metry. A najlepiej się podnosi, jak jest równo plandeka na środku. Będzie odblokowałam. Tu jeszcze trzeba drzwi odblokować. Teraz to podniesiemy. Widzicie? Raz, dwa. Podniesione. W końcu był zestaw na serwisie. No i teraz możemy sobie rozkładać, bo ostatecznie, czekajcie, skończymy na tej stronie. Wiecie co? Przy tym rozkładaniu to mnie bolą już nogi. Brzmi to głupio, ale zobaczcie, co ja robiłam przez weekend.
No, na rowerze ostatnio jeżdżę. O! Pamiętajcie, że zawsze jak macie zadnie obecne, rozkładacie deski, to nie o tu, przy kołach, bo wózkowy dojedzie i je pokrzywi, w najlepszym wypadku, w najgorszym przybije oponę. Bo mi się w międzyczasie zrobiło gorąco już jednak. Taką kamizelkę sobie założymy. Znowu zjemy pomidorka. Transportowcy to wszyscy wiedzą, ale ci z Was, którzy nie pracują w transporcie, to może nie wiecie, że takie samochody produkowane w jednym kraju mają części zwożone z przeróżnych krajów. I tak jest w tym przypadku. Nie wiem, co my tutaj będziemy wozić. Czasami widać, jakie to są części, tak od razu widać. W sensie, że człowiek patrzy i widzi, że to jest nie wiem co. Lampa albo jakaś konkretna część samochodu, a czasami, a najczęściej, to są po prostu tylko takie boksy zestakowane, czyli jeden na drugi, w którym są jakieś malutkie części. Od śrubek, poprzez filtry, podkładki, gąbki, po prostu wszystko. Każda część samochodu zazwyczaj jest produkowana w innej fabryce. Jeśli gdzieś tam sobie zjeździ do różnej części Europy. Pamiętacie, jak pracowałam w Wesersie? To tam właśnie dużo woziłam na przykład Forda z jakichś takich różnych małych fabryk. No i tam po prostu te wszystkie małe części złożone z różnych fabryk małych zjeżdżają się do fabryki, gdzie samochody są składane. W tym przypadku my zawieziemy je do Szwecji. No i idziemy do przyczepy. Już mamy przód otworzony, przednie drzwi. Wiem, że wszyscy mówią drabina, ale naprawdę jak chodzę w drabinie, to mi się bardziej kręci w głowie z tymi deskami. Jak mi czasami ktoś uszczęśliwi na siłę, to ja wiele razy bym bardziej spadła z drabiny niż tak wspinając, więc wiem, ja jestem za BHP. Ale tutaj to po prostu mi nie działa. Jest jedna rzecz, która mi nie daje spokoju, którą przeoczyłam. I kurde, chciałabym po prostu zapomnieć o niej, ale nie potrafię. Kto zauważył? Nie dałam desek pod samą górę. Jak się kapnęłam, to solówka była załadowana. No i już się nic nie dało zrobić. Widzicie, że jest pod dach. Pasów nie ma, bo niby to nie jest takie ciężkie, ale kurde, no nie potrafię. Pięć minut roboty będę miała z głowy. No dobrze, już jest lepiej. To dzisiaj się udało. A gdzie Wolwuś duży? Czeka na swoją kolejkę. Witam, Piotr, Iwona. pan, pani. Dziękuję. Można? Pewnie, że można. Zapłota będzie. Zapłota. Kamerę trzeba odwrócić. Kurde, jak miło. Ja już nawet panią na trasie szukałem. To dzisiaj na załadunku. No, daleko? Do Szwecji. A ja już zeszłem z międzynarodu. Tak? Wokół komina teraz. Czemu? Rodzina, wszystko straciłem. Dorastanie dzieciaków to... No i rok temu miałem poważny wypadek. Kolipska. No i żona już mnie nie chce puścić. I dobrze. No, także w domku wokół To komina. dobrze, jak nie chcę puścić, nie? No. Ale wypadek wszystko by się wyprostowało? Tak, znaczy nie, ze mną okej, nie? Wszystko okej. Przy tym parku wesołym, jak No, jest ten wiem, park wiem. Wesołe Miasteczko, No. A co się stało? na tym zjeździe, a kamperem mnie zepchał. Tydzień po tym wypadku, co ten autokar uderzył w ten przepływ, nie? No, no, My pociągu Asłuty wiozłem 15-metrowe, nie? Rodzice. no. Po tym rowie jak przecięłem, to mówkę z Kanie Wojtanowi rozwaliłem. No, to Wojtana. Tak, Wojtana. znam. No, No to ja kopelarz od niego jeździłem. no, no. Bo ja z Rafałem chodziłem do szkoły, jak my zrobili prawo jazdy, tak do niego poszłem No. jeździć i u Wojtanów kopelaczy miałem, nie? A, najważniejsze, że wszyscy przeżyli, nie? No i wszystko okej, dokładnie. Auto to trudno, no.
I wzajemnie. Tyle, kurde, powrotów co wyjazdu. Dziękuję. I wzajemnie. No, dziękuję bardzo. Szerokości. Dzięki. I co, to już tyle będzie? Jeszcze jedna taka mała paletka i tyle. Dobrze. A mogę coś zapytać u pani? No. Pani chyba jest bardzo znana, nie? Troszkę tak. Bo ja nie jestem z Polski, to dlatego właśnie pani nie kojarzę. Może No, dlatego, no. ale widzę, że każdy chciał pani załadować. Tak? Szybko robota idzie, fajnie, to fajnie, że nie musiałam czekać. Oj, super. Szybko, chyba się zamknie już. Dobra, chyba tak. Przymierzymy. To jest ok, z tą górą. Jest dobrze. Jak już tu spięłam, to już jest ok. Dziękuję. Dziękuję, powodzenia, miłego dnia. I wzajemnie. Jak się spinam, to się czuję jak ban. Dobrze. Wiecie, dlaczego ja sobie tak przysuwam tą kurtynę? Z tego względu, że jak się podnosi dach i się załaduje ładunek, który jest różnej ciężkości, a tutaj widać, że różne palety mają różną ciężkość, i jak się nie stoi na idealnie równym placu, a ten plac też nie jest idealnie równy, widać, że masz kolejny, no to wtedy przy opuszczaniu dachu może się pojawić problem, że tam nie będzie siadał. Trzecia, przyjechałam w pół do drugiej, 1,5 godziny załadunek. No to dobrze. Aha. Zapraszamy tutaj. No dobrze. Spróbujmy. Troszkę tylko tak. Zobaczymy, czy siądzie, czy nie siądzie. Jest dobrze też się w ogóle wypoziomować. Jak nie pójdzie, no to pójdę odpalić Wolfiego i jeszcze raz się wypoziomuję. O, tutaj siadło. To już jest dobrze. Że teraz jeszcze tu siadło. Też widzicie, że nie otwieram, także tył od razu cała na dół. A tu nie siadło. Ale to może jeszcze drzwi. To jest drzwi bokowe. Tylko widzicie, trochę tu. Pierwsze tylko puściłam trochę, żeby go za bardzo nie zwichrować. Z tyłu, wtedy trochę z przodu. I widzicie, wtedy tył na maksa, przód na maksa. O. No i jest. Jeszcze sobie przód ustabilizuję. Powiem wam, że mam taką zagwozdkę. Pamiętacie tą sytuację? Co mi Turek wcofał tutaj w przyczepę? Jest ładnie zaklejone, ale ostatnio mój broker, który prowadził sprawę, prowadzi, pyta się mnie, czy już to wymieniłam plandekę, czy mam fakturę. I powiem wam szczerze, że tak. Jakby to była naczepa, to rzeczywiście można wyciągać, zmieniać plandekę. To jest cała jedna strona. I teraz tak, plandeka ma 4 lata. Trochę już wyblakła, jakby nie było. Przypomnę, że ona jest laminowana, czyli ona jest tak naprawdę biała, tylko nadrukowana, ma nadrukowany kolor i zalaminowany. Więc wiecie, wymienię jedną plandekę, tak to będzie wyglądać. Jakieś łatane. To już jest naprawione i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy ja tego nie zostawię, czy się Turkowi nie upieczy. Wszystkie plandeki dopiero z kolei wymieniać. To chyba też tak trochę nawet nie fair. Patrzcie, pięknie załadowane. Nic na plandekach nie wystaje z prawej strony. Z lewej strony, o tu takie malusieńkie to jedno wystaje. A, nawet w sumie nie widać. Dobrze. A wy co byście zrobili? Wymienilibyście tą jedną plandekę, czy nie? Czy byście próbowali wytargać wymianę wszystkich plandek? No i dobrze. Tutaj też nie chcę zapiąć tak od razu. Trzeba tą drugą stroną pomóc. To dosyć normalne po podnoszeniu dachu, że te drzwi się tak nie chcą od razu domknąć. Trzeba po prostu cały dach ustabilizować. Jak się już raz zamknie i ustabilizuje, to później one już znowu normalnie chodzą. Więc dobrze. Poszło to pięknie. Trochę się obrudziłam jak to ja, ale inaczej byście mi nie uwierzyli, że to ja to sama rzeczywiście tutaj otworzyłam i zamknęłam. Załadować oczywiście nie. Idziemy po papiery i jedziemy w świat. Dobra, już jest po robocie.
że wam pokażę, dlaczego to jest tak, że teraz ten dźwięk chyba będzie już na stałe lepszy. Bo widzicie? Ten DJI ma takie coś, to się wpina po prostu tutaj w telefon, tak normalnie do ładowarki i jest cały czas. Bo tego Roda, którego miałam wcześniejszy mikrofon, to on był podpinany na kabel, co oznacza, że ja nieraz sobie wepnę. Jest? Włączyłam? Jest włączone, tak? Słyszycie mnie? Padło? O kurde, że się rozładowało? Dziwne. Przecież to było naładowane. Czy to padło, czy to padło? Czy jednostka? A właśnie, widzicie, wkłada się wszystko tu, podpina się i powinno być naładowane, ale może to jednak ja coś źle rozumiem, bo tutaj wygląda na to, że w ogóle nie wpiłam też. No widzicie, to też trzeba przesunąć. Dobrze. Chyba jednak padło, wiecie? Pochwaliłam. Ale ja myślałam, że to się po prostu ładuje tak niezależnie. A właśnie widzicie, bo to tak normalnie jest takie coś. I tu jest taka końcówka, jest druga do tego jeszcze starego iPhone'a, czyli co, ja to muszę osobno ładować? Bez sensu, bo to było... Wiem, że ciekawe, co byście słyszeli. Niby puste. Bo coś ja jeszcze źle robię. No nic. Tak czy inaczej, to powiem wam, że troszkę się zmęczyłam. Ale kończąc temat mikrofonów. Jakbyście kiedyś się zastanawiali nad Rodem, a tym, no to polecam wam tego DJI. Mega fajne. Jeszcze muszę troszeczkę rozgryźć, sami widzicie. Aż sprawdzę z ciekawości, czy tam co był dźwięk. No niby wszystko jest zrobione, więc ja w końcu powiem wam szczerze, że nie wiem. Tu się ładuje teraz niby, ale wygląda, by było całkiem puste. Bo ja rozumiałam, że to jest tak, że jak jest w tym opakowaniu, to się po prostu ładuje. No to jak? No też się ładuje i jest puste rzeczywiście. No. Drugi też jest pusty. Już wam pokazuję. Widzicie? Tak to wygląda. To po prawej jest mikrofon, to w środku jest, powiedzmy, że matka. A teraz włożyłam jeszcze trzeci. I co to oznacza? No nie wiem, dobra. W każdym razie się ładuje. Dobra, bo ja zapominam zakładać ten malutki plastik za ślepkę i no i efekt jest taki, jaki jest. No dobrze. Teraz jest podłączone i się wszystko ładuje po kolei. To jest też bardzo fajne. Niby wczoraj w domu ładowałam przed wyjazdem, ale może po prostu nie dopięłam tego kabelka. Fajne jest dlatego, bo jak miałam tego Roda, to tam trzeba było każde z osobna ładować. A tutaj widzicie, właśnie wszystko podpinam i jest w miarę bezobsługowe. Ale popatrzcie, bo to jest jeszcze gadka gadką, a tu jest najważniejsze. Czy to się wszystko zgadza? Jakiś to jest. Czy w aplikacji jest wszystko ok? Bo to jest, proszę Państwa, ładunek od LKW Walter. Zobaczmy, tutaj już obczaiłam, że aplikacja się sama update'uje. Przyjazd mi kilka minut później zarejestrowało, bo przyjechałam w pół do. I teraz tak, jest załadunku, miejsce załadunku i teraz odstawię, że jestem już załadowana. Oj, chyba trochę za godzinę dałam. Ale chyba już nic nie mogę zrobić. Teraz już odjeżdżamy. Jeszcze raz zobaczę, czy ja to dobrze robię. Odjazd też 00. Coś chyba dalej się zrobiłam. No ale dobra, widzicie, że kolejny nasz przystanek to jest Świnoujście. Proszę Państwa, Świnoujście. Wszystko jest w aplikacji właśnie wyszczególnione. I prom, proszę Państwa, w Świnoujściu mamy o 15:30. I tutaj Wam powiem, tak w kontekście jazdy na mapie, że taką jak sobie jechałam, miałam zagwozdkę. Przez Polskę nie sztuka jest jechać, powiedzmy, no bo to wiadomo, że człowiek ma w miarę te wszystkie drogi w głowie, więc tutaj ani mapy, ani nawigacji tak naprawdę nie potrzebuje. Ale tak sobie po prostu jechałam i myślałam i sobie wymyśliłam, że jak tak się jedzie, to jak się liczyło kilometry na mapie. I tak nagle miałam takiego ząka, Jezu, a skąd ja będę wiedziała, ile jest kilometrów do celu? Jak sobie w ogóle zaplanować, o której ja będę u celu? I wtedy sobie przypomniałam, że na mapie, na tych odcinkach były jakoś kilometry oznaczane, ale jak, to ja nie pamiętam. I powiem Wam szczerze, że też taki trochę ząk, ile to jest po prostu rzeczy, tak się przyzwyczailiśmy do tych nawigacji, że w ogóle nie pamiętamy, ile rzeczy one nam zastępują. Teraz tak, po pierwsze to jeszcze zjem kanapki, a już widzicie, się znalazło. Szukałam, gdzie go miałam. Tankowania po drodze będzie, czy nie będzie? Chyba nie będzie. Kanapki z pasztetem domowym.
mamy. No więc widzicie, w głowie to ja wiem, że trzeba dojechać tu i już, nie? Do 4, do 3 i jesteśmy w Świnoujściu na rondzie. Ale tak kilometrowo, żebym tak właśnie nie wiedziała. Bym tak kojarzyła, że 8-9 godzin stąd. Nawigację mam. Więc powiem wam szczerze, że jeszcze chyba chwilkę sobie tak będę jeździć i myśleć o tej mapie, ale jeszcze dzisiaj pojadę z nawigacją. Ale nie do końca. I tu wyjazd też dobrze pamiętam. Bo to nie jest tak, że ja teraz będę uciekać. Jak wyjechaliśmy, a wyjedziemy na wprost, teraz wtedy w prawo i będziemy jechać cały czas drogą 4-4 i drogą 4-4 tam za karczmą Rajcula dojedziemy do A4, jedziemy A4 w kierunku Wrocławia, na Legnicy zjeżdżamy na S3 w kierunku Zielona Góra i jedziemy sobie cały czas na północ Polski aż do Świnoujścia. Nie myślcie sobie, że ja tak nie wiem, gdzie jadę. Mam zdjęcie zrobić, nie zrobiłam. Ale teraz będzie na koszar zrobić. Pójdę zrobić. Miód od rodziców. Blender. Deska. Pieprz. Sól. U mnie po prostu jest wszystko wszędzie. Wolwi, czekaj. Już się tam nie piekl. Teraz się poprawimy. Wiecie, że ostatnio sobie kupiłam kredkę do ust? To jest dopiero coś. Tylko, że kredką do ust to się trzeba jeszcze umieć malować. Widzicie? Chociaż teraz jest bardziej chyba modno tak, żeby wyjeżdżać bardziej, ale dobra. Gdybym się wtedy czuła, jakbym się jadła i opoćkała. Dobra, jakieś tam mniej więcej. Jest ok? Czekajcie, jeszcze błyszczyk. Cały setup jest. Patrzcie, teraz jestem prawie że profesjonalnie pomalowana. Teraz jeszcze tylko połączę sobie tutaj. No dobrze, słuchajcie, plan jest taki. Wyjeżdżamy. Ja tutaj ładuję telefon, już mam wszystko porozładowywane. I później dam wam znać. A póki co jedziemy. Pierwsze trzeba wycofać, ale to ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa. Dzień dobry. Co tam się stało? Dwie awarie na Wrocław. Chyba tu postoimy. A widziałam, że jest korek, ale tak było 28 minut. Myślę, a będę jeździć objazdami. Wiecie, jak to jest objazdami. Było jechać na mapie i na CV. Trzy ciężarówki się jebły. On tu co się dzieje? Poważnie to wygląda, czy tak średnio? No na mapie wygląda to poważnie. No na mapie tak, ale jak tam? Czy to będzie do jutra, czy nie?
Nie wiem, czy będzie do jutra, czy nie. W każdym razie zamknięta nie jest. Musisz iść się przejść i zobaczyć. Co by tu zrobić? Kanapkę zjeść? Kolega, tym biało-czerwonym panem na PO blachach spodem jesteś na radio. A dobra. Pocieszę się moimi kwiatuszkami. Gorzej, że tym moim kwiatuszkom to jednak troszkę wody brakuje. Się trochę boję, że jak dam taką wodę mineralną, to że one zwiędną, ale chyba one tam mają w środku ręcznik mokry. No ale nic, trochę im dam. Może nie zwiędną. Widzicie? Jakie ładne? Takie piękne. Stąd sobie urwałam. W opakowaniu, po koleganie. Albo muszę przemyśleć. Muszę przemyśleć, bo jak się napiję, a tu będę długo stała, a będę tu długo stała chyba. Jeden łyk, drugi łyk. Chociaż w sumie tutaj trawy wysokie. Ale wciąż. Patrzcie, że po 8 minutach coś ruszyło. Bo ja z tego wszystkiego wyciągnęłam jeszcze ostatnią kanapkę. Gdzie? Jak zwykle A4 Wrocław. No gdzie? To w ciemno można po prostu. Jak jest korek, poniedziałek. Tak się cieszyłam, że dobra, nie jadę na Niemcy, nie jadę w poniedziałek na zachód, bo tak myślałam, że pojadę gdzieś na zachód, a jadę we wtorek, bo w Niemcy w poniedziałek to zwariowałam. No i widzicie, siedziałam w Skandynawii, tylko jakoś zapomniałam, że do Skandynawii też jedzie dosyć spory kawałek przez 4. No dobra, jedziemy. Puściło. No więc słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że w sumie to nie wygląda. Jedziemy, jest 7 godzina, a ja dalej nawet do Wrocławia nie dojechałam. Czejcie, z Katowic do Wrocławia jechać 3 godziny. Jest bardzo dużo takich różnych ścieżek wokół Wrocławia, ale jest też dużo. Czyli tu na wschód jechać i w kierunku Szczeliny i na 346 w prawo, tak? Powiem wam szczerze, że jutro mam ten prom o 15 i sobie myślałam, czemu mi tak późno prom zrobili? Przecież ja tam będę od rana. No ja nie wiem, na którą ja tam będę, nie wiem. Myślę, że z tego wszystkiego to tam udzielę sobie nagrody za cierpliwość. Widzicie, że ja w ogóle nie jestem zła? Nie jestem zła. Ale tylko jedno. Tylko jedno. Macie mnie pilnować, żebym więcej nie zjadła. Czekajcie, patrzcie. O, i teraz powinniście mnie dobrze słyszeć. No więc słuchajcie. Na tych bramkach za bramkami dalej taki szyb jest, że to stoi wszystko? Mamy takie do wyboru. Góralki orzechowe. Drugi wybór, góralki orzechowe. A trzeci wybór to masło orzechowe, peanut butter. Czy jeżeli biorę orzechowe, to znaczy, że mogę zjeść 2? Będę orzechowe. Zawsze jak jedziecie w trasę osobówką, to miejcie jedzenie i picie. Jak 4, to jeszcze koce. Iwonka, czemuś ty nie zjechała tutaj na Krajków? Taki gulasz zajebisty, żebym zrobił. Tak, ja przejechałam, to ty mi mówisz, a ja to głodna jadę? Nic wcześniej nie wołasz, nie pytasz. Widzisz, jak dobry gulasz zrobiłeś, to trzeba było wołać na radiu. Kto głodny, to byś go nakarmił. Ruch udrożnili jednym pasem, a reszta sobie normalnie sprzątała na ile lat temu i co? Witam! Coś twoich filmików nie widać! Ale się ludzie nie zgodzili. Na internecie! To są 2. Czemu moich filmików w internecie nie widać? Kto nie widzi moich filmików w internecie? Udostępniać teraz. Widzicie, jak to działa? Że są, a nie widzą. A ta druga góralka też jest orzechowa. Taka sama, wybraliśmy orzechowe. Jak widzicie na obrazku, nie wygląda to zbyt dobrze, więc jest godzina 9:30. Ujechałam 200 km od wpół do 4. I chciałam tylko zaznaczyć, że wciąż nie jestem we Wrocławiu.
To jest mój rekord drogi z Katowic do Wrocławia. Łóżko chociaż pościelę, bo już muszę 4-5 zrobić. No tak to wygląda. I odwracamy się tu. I proszę Państwa, ścielimy teraz łóżko. Więc generalnie to tu mam pościel. Tak, w ogóle to ostatnio odkryłam worki marynarskie. Widziałam takie na militaria.pl i zamówiłam, ale wczoraj. Ale pokażę Wam, że to jest coś zabalistego. Dobra. Dobrze, dobrze. Tu jest moja podusia. Tu jest kołderka. Tak. Tak. Au. Tu są śmieci. W sumie też. To będzie na śmieci. Tu jest gaz. No nic. Wychodzi na to, że łóżko nie jest pięknie pościelone, ale jest pościelone. Jest gotowe do spania. Później wystarczy. A może ja bym sobie już zaczęła teraz za makijaż robić? W ogóle co myślicie o tym? A gdzie są moje płatki? Tu są jakieś. Nie do końca takie, ale wiecie, chodzi o to, że jak tak dalej pójdzie, to ja na prom nie zdążę. To jest w ogóle masakra. Tak się zastanawiałam, po co tak późno prom? Cały dzień będę czekać. Oni tam w LKW wiedzieli, co robili. Że mamy makijaż. Jakieś takie, jak widzicie, zaraz sobie kupić płatki normalne. Jeszcze z ostatniego razu. Tutaj mam taką watę. Ale widzicie, są plusy, można pogadać, pośmiać się trochę, bo... Interesujące. Stałam na prawym cały czas, to nie jechał. Poszłam na lewy w końcu. Teraz prawy jedzie. Znacie to? Zanim oni to postrząsają. Zbierają właśnie. Zaraz ci powiem, bo będę przejeżdżał. No i teraz zobaczymy, co tu się stało. No i nie. To ile to jeszcze od tych bramek jest to całe zamieszanie? No, 500 metrów. Nikomu tego nigdy nie życzę, żeby tak zablokował autostradę. No coś tu niestety się porobiło. I gaz. Jest 10:30, czyli tak, wyjechaliśmy o 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 7 godzin. 7 godzin jazdy z Katowic do Wrocławia. Właśnie pobiłam rekord. To była droga bardzo emocjonująca. No dobrze, najważniejsze, że się udało. I teraz sytuacja wygląda tak, że nawigacja mi pokazuje, że widzicie, taka wyższość nawigacji nad mapami, że pokazuje korki na drogach. I ona mi pokazywała te korki, chciała omijać, a myślę, pół godziny to na Wrocławiu norma, przecież nie ma co. No ale widzicie, to było bardzo świeże widać, dopiero wtedy zaczęło rosnąć. Ja już przejechałam point of no return. Dobrze, czyli plan jest taki, żeby po prostu teraz ujechać około 2 godziny, bo mam 5,5 godziny jazdy do Świnoujścia, a pokazuje mi na ten moment, że dojedziemy na 4 nad ranem. Dodać do tego 9 godzin pauzy, to się z tego robi 13. Jeżeli o 15 mam prom,
no to tak 2 godziny wcześniej trzeba być. To już nie ma jakiegoś czasu teraz już na korki i takie różne rzeczy. Więc generalnie no to jedziemy. Tak trzeba dojechać, żeby nie robić jutro 4-5. Oczywiście, żeby mogła teraz stanąć, ale wtedy wiecie, 9 godzin pauzy, tego w zaokrągleniu godzina pauzy, to się robi 10 godzin, to się robi 14. Jeszcze jakieś coś po drodze odpukać, nie daj Boże, i już nie płyniemy. Nikaj nie płyniemy jutro. Albo płyniemy nocnym, o ile by były miejsca. Dobrze, to słuchajcie. Teraz droga już jak droga. Najważniejsze, że ten drugi korek się rozładował, bo to, że na Wrocławiu, na bramkach korek to jest oczywiście norma. To, że na Legnicy jest korek, to też jest norma. Ale ten na Legnicy się rozładował, więc trzymajcie teraz kciuki, żeby on się znowu nie naładował. Teraz po prostu pełna koncentracja. Jedziemy. Żadnych korków po drodze do końca tygodnia. Żadnych. Słuchajcie, udało się. Jest 5 po północy. 335 do celu powinno styknąć bez problemu. Kończymy tacho, toaleta i spać. Powiem wam, że troszkę się zmęczyłam. Dzisiaj wstałam o 5 rano, żeby dojechać osobówką z Rzeszowa do Wolwiego. I trochę ta droga dzisiaj była trudna. Więc nie powiem. Nie powiem, zmęczyłam się troszkę. Więc teraz trzeba iść szybko spać. Kręcimy 9 i rano startujemy dalej. Czyli co? 9 startujemy. Dobranoc. Widzimy się to rano. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch, Tosio Oki,